Miesiące szukania, godziny prób i testów, dni poświęcone na projektowanie i edycję. I wreszcie mogę to ogłosić. Proszę Państwa, w sklepie rosikoła.pl pojawiły się nowe produkty. Od dawna pytaliście mnie, jakich kredek używam i szkicowników, i wreszcie mogę Wam powiedzieć, ponieważ te moje ulubione produkty wprowadziłam do sklepu. I oprócz tego są nowe zdjęcia produktów i są gratisy do zamówień, tylko że o tym za chwilę. Na razie skupmy się na kredkach. Jeśli chodzi o kredki, to powstały one w wyniku współpracy z firmą Kohinoor, bo przetestowałam wiele różnych kredek i stwierdziłam, że polikolory odpowiadają mi najbardziej. Najlepiej mi się nimi koloruje, dlatego mówię, okej, do odważnych świat należy, napiszę do Kohinoora i spytam się, czy nie chcieliby wydać mojej edycji specjalnej. I ku mojemu zdziwieniu zgodzili się! Nie, naprawdę, jestem super szczęśliwa, bo tu jest moja twarz. Widzicie? Jest moja twarz. Kiedy zabierałam się za tworzenie grafiki na pudełko, wiedziałam, że na rysunku muszę być razem z moją owcą, która stała się takim bardzo charakterystycznym dla mnie kompanem. Zresztą tak samo jak jelenie rogi, które zwykle noszę na głowie, tylko że stwierdziłam, że trochę by się chyba nie zmieściły na tym obrazku. W każdym razie były 3 podejścia do rysunku i dopiero za tym 3. razem udało mi się uzyskać taki efekt, o którym myślałam. I swoją pozę zaczerpnęłam z miniatury do jednego z moich filmów. Natomiast na tło chciałam dać jak najwięcej kolorów, dlatego zrobiłam tam bardzo dużo kwiatów. Skoro już mowa o kolorach, nawet nie wiecie, jak wiele czasu spędziłam na tym, żeby wybrać swoją własną paletę kolorów, bo jest tak wiele pięknych odcieni, że momentami miałam naprawdę ogromną zagwozdkę. Malinowy czerwony? Czy przygaszony czerwony? A może krwisto czerwony? O, albo spaghetti czerwony. Zdecydowałam się na 36 kolorów, bo moim zdaniem jest to taka odpowiednia ilość, jest dostatecznie duży wybór, a jednocześnie nie płaci się za dużo za kredki. Prace nad tym projektem trwają już dość długo, dlatego na przykład w odcinku o smokach rysunek kolorowałam właśnie tym zestawem kredek i tak samo ten obrazek, który teraz widzicie na okładkę, również jest kolorowany tym zestawem. Najbardziej podoba mi się, jak współgrają ze sobą te kolory, które użyłam do skóry, bo na każdej kredce jest numerek i teraz podpowiem Wam, jakich numerków kolorów ja użyłam. Baza wyraźnie 9, baza bardzo leciutko 2, rumieńce 132, jasne cienie 65, mocne cienie 36 i wykończenie oka 131. Możecie zapisać te kolory i przetestować je, kolorując skórę. Pamiętajcie, że przy kolorowaniu kredkami dobrze jest nie spieszyć się, nakładać wiele warstw, bardzo dbać o najdrobniejsze elementy, bo to właśnie potem sprawia, że ten rysunek wygląda tak wow. No i żeby mieć takie fajnie dopracowane elementy, to warto mieć zawsze mocno zatemperowaną tą kredkę. Ja co chwilę temperuję swoje, żeby one zawsze miały ten czubeczek ostry. I wtedy naprawdę wygląda fajnie, wychodzi to fajnie. Jeśli chodzi o pudełka kredek, to miałam już kredki w kartonowych opakowaniach i w metalowych i zdecydowanie bardziej wolę te drugie, ponieważ kiedy ma się kartonowe pudełko, to te kredki bardzo łatwo ulegają przemieszczeniu, robi się wielki bałagan. Jak chcesz wyciągnąć jedną kredkę, to musisz zazwyczaj wyciągnąć je wszystkie. Nie wiem, po prostu dla mnie to jest strasznie niewygodne. Natomiast wiecie, w metalowym pudełeczku one sobie wszystkie leżą grzecznie na swoich miejscach. Chcesz wyciągnąć jedną? Wyciągasz jedną. Zabierasz je w podróż i są elegancko chronione przez tarczę z metalu. Nie no, ogólnie jest to wygodniejsze i bardziej porządne, dlatego moja edycja specjalna ma właśnie takie wygodne i solidne metalowe pudełeczko. Teraz czas na szkicowniki. Serię nazwałam Antler Art. Antler to po angielsku poroże, róg. I właśnie chciałabym, żeby to był taki motyw przewodni w tej serii. Przygotowałam 2 szkicowniki z różnymi okładkami. Jedna taka bardziej kolorowa, druga troszeczkę spokojniejsza. Pytacie, czemu stworzyłam moje własne szkicowniki? Przecież jest ich tyle na rynku. No ale właśnie nie. Praktycznie wszystkie są takie same. Mają nudne okładki, są prostokątne i mają kiepskie perforacje.
W moich szkicownikach papier jest biały, ma 120 gram i taką bardzo lekką fakturę, ale też nie jest zbyt porowaty, więc kredki, markery i farby bardzo fajnie na nim wyglądają. Przetestowałam wiele różnych papierów i nie będę ukrywać, że różnice były naprawdę subtelne, ale testowałam je na wiele różnych sposobów i wiele różnych papierów i właśnie ten spodobał mi się najbardziej. Radzi sobie nawet świetnie z akwarelami. Wiadomo, no nie jest papier, który ma 200 gram powyżej, dlatego on się będzie dosłownie lekko fałdował, ale mówię, radzi sobie na tyle dobrze, że te fałdy są dosłownie minimalne. I to jest zupełnie normalne i spośród tych wszystkich papierów to właśnie ten najlepiej sobie radził z akwarelami. Więc w szkicowniku można malować na wiele różnych sposobów, ale musicie pamiętać, że ten papier jest cieńszy niż w kolorowance, dlatego jeżeli będziecie kolorować markerami, to koniecznie podłóżcie coś pod kartkę. To, co jest nietypowe w moich szkicownikach, to ich wymiary, bo kartki mają 21 na 21 cm, to znaczy, że są w formie kwadratu. Tutaj jest perforacja, więc jak się je wyrwie, to fajnie można na przykład wstawić je na Instagram, bo zauważyłam, że bardzo dużo osób woli właśnie tam wrzucać swoje rysunki niż na DeviantArta czy coś. Ja też wolę Instagram i stąd właśnie ten nietypowy rozmiar. Chciałam też, żeby można było je wszędzie ze sobą nosić, dlatego zrezygnowałam z rozmiaru A4, który jest trochę za duży. Kwadrat o boku 21 to chyba taki idealny format pod rękę. O. Tak jak już wspomniałam, na stronach jest taka drobniutka perforacja, dzięki której możesz oderwać stronę i będzie wyglądała tak, jakby była ucięta nożyczkami. Pamiętam, że jeden z pierwszych szkicowników, jakie miałam w życiu, był pionowy i bardzo dobrze mi się w nim rysowało. A poza tym też dzięki temu nie ma znaczenia, czy jesteś leworęczny, czy praworęczny, bo spirala jest na górze. Zależało mi na tym, żeby na okładce dużo się działo, żeby była taka mieszanka kolorów, ale też żeby była bardzo dopracowana. No i na środku wyłania się jeleń, jakby z dymu, taki chaos twórczy, który inspiruje. Drugi szkicownik ma spiralę po lewej stronie i głównym motywem będą tutaj drzewa, dlatego chciałam, żeby pionowe elementy się fajnie komponowały z gumką, którą zakłada się na okładkę. Jeżeli ktoś nie ma ochoty testować pionowego szkicownika, to tutaj ma taką klasyczną formę, ale rozmiar jest wciąż ten sam, taki sam format, dlatego to, co robicie w środku i w którą stronę, to już zależy zupełnie od Was. Jak już wspomniałam, chciałam, żeby ta okładka była taka spokojniejsza, relaksująca, stąd właśnie drzewa. Ja na przykład uwielbiam właśnie za tą naturę, ona mnie tak niezwykle stresowuje i relaksuje, że właśnie to chciałam umieścić na okładce. Jeżeli się przyjrzycie, to tam na dole pojawiają się też cienie jeleni, ale i tak główną taką uwagę, wzrok ma przykuwać ten jeleń, który jest narysowany na środku. Oba szkicowniki mają gumki, dzięki czemu szkicownik się nie otworzy, nie wiem, w plecaku, w torbie czy gdzieś. A przy tym, jeżeli będziecie malować akwarelami, to kartki będą miały dodatkowy docisk i będą się też prostować. I kartek jest 80. Wpadajcie więc do sklepu olsikowa.pl i jeżeli zamówicie cokolwiek z mojego sklepu od dzisiaj, czyli 17 maja do 24 maja, to dostaniecie w gratisie 3 kartki do pokolorowania. Jedną na Dzień Ojca, na Dzień Matki i na Dzień Dziecka. Gratis! Z tyłu będziecie mieli miejsce, żeby napisać życzenia albo parę miłych słów dla najbliższych, to się generalnie przyda przy nadchodzących okazjach. Tutaj są prace, o które prosiłam w zeszłym tygodniu. Tematyka to był Mermaid, czyli syreny i mam dużo syren. Konkretnie dostałam ponad 400 rysunków od Was i jak wiecie, no nie jestem w stanie wszystkich ich wstawić do odcinka, dlatego je po prostu losuję. Więc jeżeli Wasza praca nie pojawiła się w tym odcinku, to się nie poddawajcie i wysyłajcie dalej, bo w końcu się uda. W następnego odcinka chciałabym, żebyście wysyłali mi szkice swojego autorstwa, może stronę ze szkicownika. Generalnie pokażcie mi, co szkicujecie i jak byście wykorzystali, jak będziecie wykorzystywać szkicowniki, które stworzyłam. Pamiętajcie tylko, żeby wysyłać swoje własne prace, ponieważ jeżeli wyślecie pracę kogoś innego i podpiszecie się pod tym, to jest kradzież, hańba, wstyd i owca będzie patrzeć na Was tym wzrokiem. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. Nie zapomnijcie się podpisać. Na Instagramie oznaczajcie posty ze szkicownikami z mojego sklepu hashtagiem szkicownik Olsikowa. Wtedy będę mogła zaglądać, komentować, reagować na to, co tam tworzycie. Dobra, widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa!
Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good time tonight. I said we're gonna have a good time.